Witam serdecznie w małej cukierence i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj przygotujemy pyszne ciasto z kremem budyniowym, makiem i kokosem. Ciasto smakuje wspaniale, jest wilgotne, kremowe, ładnie pachnie makiem. Wygląda apetycznie z czekoladową polewą. W przygotowaniu jest proste, polecam! Zapraszam na film. Najpierw przygotujemy masę budyniową do kremu. Składniki na krem: 600 ml mleka, 2 budynie śmietankowe lub waniliowe bez cukru, 100 g cukru, 200 g masła w temperaturze pokojowej, 25 g mąki ziemniaczanej, 6 żółtek i 70 g wiórków kokosowych. Do rondelka wlewamy około 400 ml mleka. Dodajemy cukier, stawiamy na gazie i gotujemy. Do pozostałego mleka dodajemy mąkę ziemniaczaną, oba budynie, żółtka i miksujemy, aż składniki się połączą. Do już prawie gotującego się mleka wlewamy rozmieszane budynie z mąką i żółtkami i mieszamy, aż masa się zagotuje. Jak powstaną grudki, nie należy się przejmować, tylko energicznie mieszać. Gdy masa się zagotuje, zrobi się gęsta, trzymamy ją jeszcze na małym ogniu przez około 2 minuty. Budyń będzie bardzo gęsty. Ściągamy z ognia. Ja moją masę budyniową przełożyłam do metalowej miski, aby szybciej mi ostygła. Nakrywamy folią spożywczą na dotyk i odstawiamy do całkowitego ostudzenia. Ma mieć temperaturę pokojową jak masło. Składniki na ciasto: 6 białek, 100 g wiórków kokosowych, 100 g maku, szczypta soli i 150 g cukru. Do czystej, suchej miski przekładamy białka, dodajemy szczyptę soli i ubijamy, ale nie na bardzo sztywno. Jak już powstaną takie obłoczki, wsypujemy cukier i ubijamy jeszcze przez chwilę, aż masa będzie gęsta i lśniąca. Dodajemy mak, wiórki kokosowe i mieszamy szpatułką do połączenia składników. Ciasto przekładamy do przygotowanej blaszki i wyrównujemy. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 180 stopniach na funkcji góra-dół przez około 30 minut. Piekłam na najniższym poziomie piekarnika. Po wyjęciu z piekarnika odstawiamy do całkowitego ostudzenia. Jak jeszcze ciasto będzie ciepłe, możemy delikatnie odczepić je od papieru do pieczenia. Ostudzone ciasto wyciągamy z blaszki i ściągamy papier do pieczenia. Papier wkładamy z powrotem do blaszki. I ciasto również wkładamy do blaszki. Dzięki temu łatwiej nam będzie później kroić ciasto. Składniki do nasączenia: 40-50 ml wody, 2 łyżki soku z cytryny, 1 łyżeczka cukru pudru. Składniki do nasączenia mieszamy. I tak przygotowanym ponczem nasączamy ciasto w blaszce. Może się na początku wydawać, że ponczu jest za dużo, ale ciasto wchłonie cały poncz. I skończymy krem. Do miski przekładamy miękkie masło i ucieramy mikserem przez około 1 minutę. Dodajemy 70 g wiórków kokosowych i znów ucieramy przez około 1-2 minuty. Następnie w 3-4 partiach dodajemy ostudzoną masę budyniową.
Po każdym dodaniu mieszamy mikserem, aż składniki się połączą. I nasz krem jest już gotowy. Gotowy krem wykładamy na ciasto w blaszce i wyrównujemy. Wierzch: około 150 g herbatników, 210 ml śmietanki kremówki, użyłam 30, 90 g mlecznej czekolady i 90 g gorzkiej czekolady. Użyłam czekolady o zawartości masy kakaowej 64%. Herbatniki układamy na cieście. Delikatnie dociskamy. Śmietankę wlewamy do rondelka i stawiamy na gazie, gotujemy. Obie czekolady wsypujemy do miski i zalewamy gorącą śmietanką. Czekamy około 30 sekund i następnie mieszamy, aż czekolada całkowicie się roztopi. Powstanie jednolita polewa. Polewę odstawiamy do ostudzenia na około 15-20 minut. Ostudzoną polewę wylewamy na ciasto w blaszce. Wyrównujemy. Ciasto posypujemy wiórkami kokosowymi. I wstawiamy do lodówki na całą noc. Dobrze schłodzone ciasto wyciągamy z formy i ściągamy papier do pieczenia. I nasze pyszne ciasto, kremowa kokosanka z makiem, jest już gotowe. Wygląda fantastycznie, jest wilgotne, aromatyczne, pyszne. Polecam!